Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Agatha Christie The ABC Murders. Jak pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy śledztwo w posiadłości państwa Clark, gdzie sobie tam ochoczo pomyszkowaliśmy i wróciliśmy do Londynu i na nas tutaj czeka dzisiaj Donald. Nie no, stań, nie, bo mnie długopis zaintrygował i ciasteczko. This bottle is for our visitors. Personally, I prefer the sherry. Mówiliście, że mówienie Poirot was denerwuje. Nie zapominajcie, że on jest Belgiem. Więc stąd ten jego śmieszny akcent. Tak, zmęczony i pije. Na pewno nie będzie wtedy taki zmęczony. On ma zawsze pamięte ubranie, jak Fleja wygląda. Przypomnę, że jak pierwszy raz go widzieliśmy, również chyba miał pamięte ubranie. Czy tobie też on się poprzyglądać? Nie dogryzaj mu z tymi włosami, tak ma kompleksy. To, że ty włosy farbujesz, to inna kwestia. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Okaż zniecierpliwienie jego niezdecydowaniem. Oskarż go i powiedz, że jest winny. Zapewnij, że zostanie wysłuchany. No ja bym wolała być miła. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. A to nie obsesja? Zachęć go, aby kontynuował okaz niecierpliwie, podkreśl, że to nie jest gabinet psychiatryka. Zachęć go. Ja chcę być jednak miła w tym wypadku. And tell me about this dream. Uspokojenie. No. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. Ktoś tu But się I would never tell her zabuja. about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Okej, to sobie pomyślimy teraz. W jaki sposób należy interpretować sen Donalda? A morderstwo zostało zaplanowane? Nie. No, był zakochany w Betty na pewno. Był brutalnym raczej nie. Donald nie zabija Megan w swoim śnie. Donald jest zmęczony. Wyrzuty sumienia. I mu się podoba. Nawet się udał. Jeszcze coś? Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan. Facetowi to niewiele trzeba. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh, But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. so you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. No cóż. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her.
Czemu panna Grey? To mnie zastanawia. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Przypomnij jej, że nikogo nie widziała w dniu popełnienia morderstwa. Oskarż się o kłamstwo, oskarż o współudział w zabójstwie. A tak, przecież pani Clark mówiła, że ona rozmawiała tam z kimś. To oskarż się o You kłamstwo. lied to us, and I demand to know why. But what are you talking about? Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. A I'd jednak. forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. Zauważ, że skłamała na temat wyjazdu z Charleston. Zapytaj, czy zrezygnowała z własnej woli. Podkreśl, że jej wyjazd jest podejrzany. Ale ona skłamała? Może zapytajmy, czy zrezygnowała z You własnej did not woli. leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Zapytaj, czy ma zamiar zabrać rzeczy. Zapytaj, czy wróci do Charleston. Powiedz, że ryzyko dotyczy jej rzeczy osobistych. Może zapytajmy o powrót, chociaż nie wydaje mi się, Are żeby you wracała. planning on returning to Churston? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, Nie, jakoś mademoiselle. tu wierzę. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Dobrze. Czy Tor poślubiłaby Sir Carmichaela, gdyby go nie zamordowano? Tora zostałaby załatwić sprawy. Był dla niej bliską osobą. Podarował broszkę. Tora lubi Franklina. Rozmawiamy o Serze akurat. Na temat jej związku są wymijające. Jest uwodzicielką. Powiedzmy, że jest uwodzicielką, to może... To jest, że była czarująca. Według. Ale to według, dobra. Tu są wymijające, nie? Ona lubi Franklina, ale my rozmawiamy o tym pierwszym. Dobra, podarował jej broszkę. Może Tora była czarująca jednak. Ej, no! Możesz? Dziękuję. Ale to nie. No, ale są wymijające. Podarował jej broszkę i jest uwodzicielką. To może tą uwodzicielkę wyrzućmy. O, się troszkę tu pobawimy, coś mi mówi. No, była czarująca. O, jest. Tora chciała wyjść za mąż i z pewnością osiągnęłaby swój cel.
You must know how to Też read tak between myślę. the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain Czy cells to istnieje work. inny wspólny mianownik dla morderstw? Brak cennych towarów na sprzedaż w sklepie. Rzeczą jest pani Asher, pudełko z pończochami i zeszyt rozliczeniowy. Morderca jest uwodzicielem. Jest popularnym kurortem Bexhill. Gdy popełniła morderstwa Tora zobaczyła konwojażera, to na pewno o to się rozchodzi. Tora nie jest dokładnie konwojażera opisać. Czekajcie, bo to wspólny mianownik morderstw, więc tutaj z tymi pończochami i tu jeszcze gdzieś na początku coś było. Tu. Przed każdym morderstwem ofiara lub bliska osoba znalazła sytuację, w której miała możliwość kupna It's perfectly pończoch. clear, Hastings. Perfectly clear. A więc Indeed, a stocking pończoszki. seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. To co, idziemy do Japa dzwonić? Idziemy. Czekajcie, sobie włączę tylko wiatraczek. Ah, some cool air. Cieszę się twoim szczęściem. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes, contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Robi się ciekawie. Doncaster. I mamy pończochy. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Czy on nie skłamał w tym momencie? Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. On się ostatnio strasznie bezczelny zrobił. I've never known Hastings to be so disagreeable. No właśnie. Oboje Poirot to widzimy. Dobra, odbierzemy pocztę, tylko ja chciałam gazetki jeszcze sobie zobaczyć. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a Methodical Madman. It's highly... Okej. Dobra, nie chcę Yes. czytać całych artykułów. Chciałam On the tylko one hand- nagłówek. After... Go to the last... Daily Blag, August 31, 1935. Mustache... O, już half nie mast. powodzeń. Dobra, zostawiamy te Three gazety. This Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Dobrze, dobrze, przecież ciebie nie obwiniam i tak jesteś niemiły. Ostatnio to cię nie zaczepiam. No. W ogóle ostatnio się mnie pytaliście w komentarzach, czy czytałam Agaty Christie Czarną kawę. Nie czytałam tego. Być może jak skończę czytać Holmesa, to się za to wezmę. O, znowu list. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again.
We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. 11 września, I should compare będzie this zamach. letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Serio? Każdy list porównujemy, przecież to widać, że to jest ten sam list. No proszę ciebie. Chodź. Chodź, zrobię to, skoro gra tego wymaga, ale dla mnie to jest przesada. Proszę, tu i porównuj sobie. 2 razy porównaliśmy i to wystarczy w 100%. Let us Dobra, examine dawaj. this more. Cicho. Będę ci przerywała, bo Certain characters ile in razy the można robić to samo? Yes. The Żeby jeszcze inne appears to be literki, quite jakieś coś unusual. innego porównywać. Na kartkach byłoby spoko. Right. Ale ciągle to samo. I jeszcze on musi ciągle gadać. That's right. The A characters in the two letters do. Dobrze, cieszę I się. have to find some. Dobrze, i teraz porównamy sobie. Patrz, tu jest i. Yes, this I is. Right. Let us compare. I jeszcze co? W będziemy musieli porównać, nie? Yes. W. The I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some others. Dobrze, niech ci będzie jeszcze jedna literka. Dajcie tu jakieś W. Tu jest W. The W is No. not printed properly. Right. Let us compare. Dawaj Of tu W. course, the W characters in the two letters do indeed serio? have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Hastingsa coś dręczy, mi się wydaje. Dobra, gdzie my mamy... Dawaj te spalone notatki. If someone has tried to get... O, ale ja tu z nimi zrobić nic nie mogę. Ale tam na półeczce mi coś leżało. O, tu. I chodź się w lustrze poprzyglądaj, jak to ty zwykł. O, tu właśnie. Now, down to work. What of this needs putting in order a little... No, puzzle mamy. Dobra. Tak to ja się bawić lubię. Aha. Zapomniałam, że to double click ma być. I think that this is right. Cieszę się. This page is finished. Strasznie mi się podoba taki odcień zielonego. 3 more to go. To będzie na dole. Jak ja zawsze muszę od końca. Nie? Dobra, będzie. This page is finished. And that's 2 done. It's easier than I thought. No widzisz, też mi się to podoba. Bardziej niż sprawdzanie tego druku. This page will be reconstructed in a flash. Tak. This page is child's play. A musisz każde komentować? Proszę cię, Poirot. Dziękuję. This page is finished. Only one more. Dobrze, to robimy ostatnią. This page will be Tak, staram się.
This page Dobra. is finished. All the pages are reconstructed. Aha, teraz to mamy... O. Takie Cloth is różowiutkie. now soaked with solvent. Aha, to się samo powyciera, okej. Chciałam pomóc. Got it. Make a note, Hastings. Make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at campsite. All right, but where did the person who burned them find them? No cóż, jak pamiętamy, w szafce nie było tych dokumentów. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Okej. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. To napaliła. Okej. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. To jest ten człowiek, co teraz wyjeżdżał. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our Czyżby brain kolejna cells ofiara? to work. Skąd pochodzą spalone dokumenty? Przecież wiem, że z ogrodu państwa Clark, nie? Widnieje nazwisko pani Asher, ale nie wiem, czy to ma znaczenie. Konwojażer. Czasem było dużo ludzi. Kartoteka pacjentów była niedawno przeglądana, to ma znaczenie. Wszystkie ofiary miały do czynienia z chorobami gardła. No ale co ma... Aha, ma jednak nazwisko pani Asher. Pochodzą z kartoteki pacjentów doktora Clarka, no tak. The Tak burned szczegółowiej. documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. No właśnie, tu się troszkę nie zgadza, bo macie na C jest tamten koleś. Chodź. A został przez zamordowany dr Clark. No i teraz mamy na D gościa. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Odpowiedź Alexander Bonaparte Cust. Dick Dudley Dunbar. Zapytał mnie nazwisko. Odpowiedź Wang Ching. Nie, no wiemy, że Aleksander chociażby z samych filmów, Alexander nie? Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Wskaż hotel pod Czarnym Łabędziem w Doncaster. Poleć przeszukać całe Doncaster. Poleć przeszukać Londyn. Wskaż kawiarnię Ginger Cat. Ginger Cat był przy drugim morderstwie. Nie no, tam ten Dudley cały przecież prowadzi ten właśnie hotel, nie? Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Dodaję tuchy Japowi. Zadzwoń osobiście zamiast Japa.
Dodaj mu otuchy, nie Do your dzwoń, best, ty zawsze Jack. coś schrzanisz. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. Is dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Pociesz Japa, przyznaj, że zapoznałeś się z kartą pacjenta Donbara. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does Ale he live? zaraz. The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Ale tu się bardzo ważna rzecz nie zgadza. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our #1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The No, jakie dentist. wspaniałomyślne. So that is why you were so nervous A, and no bad-tempered. tak. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage To go alone. wrobiłeś. Nie, ale słuchajcie, tu się jedna mega ważna rzecz nie zgadza. To Marbury Guest House, please. Dobra, ty sobie jedź, a ja to wygłoszę. Cust jest już pod kluczem, tak? A gdzie 4. morderstwo? Tutaj oczywiście było mega zabawowe, jak Poirot się zapytał, czy tamten umarł. I liczyłam, że on umarł tak naprawdę, żeby no, było to 4. morderstwo, ale to było całkiem inaczej. Był motyw właśnie, że Cust pojechał tutaj gdzie jesteśmy, w gdzieś tam, nie pamiętam nazwy teraz. W każdym razie pojechał tam i on poszedł do teatru czy do kina na jakąś sztukę, coś takiego. Poszedł w takie miejsce i on sobie siadł, obok niego siedział jakiś gość, obok jeszcze jakiś i jeden wstawał, potknął się tak jakby o Custa i wyszedł. Jeszcze Cust był bardzo obruszony, że gdzie z takiej sztuki wychodzić. Potem wszyscy nagle wstają, okazuje się, że ten gość, co siedział koło Custa, on nie żyje. I co śmieszniejsze, on nie ma na nazwisko na D, tylko na E. A to jest głupi zbieg okoliczności, bo człowiek, ten co miał tam siedzieć, wymienił się z nim, żeby siedzieć od brzegu bardziej, bo właśnie miał tą chorobę serca i żeby nic mu się tam nie stało, jakby mu się słabo zrobiło, żeby wyszedł. I morderca, można powiedzieć, się pomylił, a co więcej, przechodząc koło Custa i się potykając, robił to specjalnie, żeby nóż, którym zabił tego człowieka, wrzucić Custowi do kieszeni. Więc 4. morderstwo chyba było najlepsze ze wszystkich, jak dla mnie, pod względem zorganizowane, bo jak widzicie, możecie zauważyć, 1., 2., 3. morderstwo, one były takie przemyślane w tym stopniu, że nie było świadków, nie było ludzi, a tutaj była pełna sala ludzi, a on się zdecydował na morderstwo. No de facto tutaj właśnie było takie zamieszanie, że pomylił osoby, zabił E, a nie D. No ale zabił w każdym razie, była to śmierć. Bodajże właśnie na tym przedstawieniu nie było. Pamiętacie, on po tym przedstawieniu wrócił do tego właśnie hotelu, Cust w sensie, i weszła do pokojówka, gdy on zdejmował koszulę, gdzie miała zakrwawiony mankiet, czego on wcześniej sam nie zobaczył. A to właśnie morderca przez przypadek go okrwawił. I ta pokojówka narobiła wielkiej paniki, ale bała się komukolwiek o tym powiedzieć. W tym samym czasie
córka właścicielki, u której pokój wynajmował Cast, nie właścicielka, tylko jej córka, razem ze swoim facetem pojechali do Scotland Yardu złożyć tam doniesienie na Casta, że to prawdopodobnie on. No i de facto jak on był w tym hotelu, weszła ta pokojówka, paniki tam troszkę nasiała, poszła sobie. W tym momencie był telefon do Casta, dzwoniła właśnie ta córka, która do niego doniosła, powiedzieć mu, że to on właśnie, że doniosła na niego, że on jest mordercą. No on jej tam podziękował kulturalnie i wyszedł w wielkim szoku, dostał zapaści i poszedł na policję później. Więc się sam przyznał, nikt go nie łapał, nikt go nie szukał. Więc tutaj jest bardzo duża rozbieżność z książką, więc polecam każdemu książkę przeczytać, bo no, 4. morderstwo było no dobre, fajnie opisane, cała sytuacja sprecyzowana, no była super. Więc tutaj takie moje wyjaśnienie. My sobie teraz, myślę, tutaj wyjdziemy. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Również przeszukamy, znaczy nie, wiecie co, on wrócił z tej miejscowości na D, wrócił do tego swojego pokoju, tej kobiety i wtedy zadzwoniła ta córka. I on jeszcze wychodząc, bo on znalazł ten nóż w swojej kieszeni, wychodząc nóż zostawił w przedpokoju na szafie bodajże albo za wieszakiem. Taki motyw był. Dobra, koniec moich opowieści. Jeżeli kogoś ciekawi 4. morderstwo nieukazane w grze, polecam serdecznie książkę, która naprawdę nie jest długa, tam jest chyba 230 stron, więc tak na dobrą sprawę 2 wieczory posiadówy nad książką i wiecie wszystko. Tak więc ja serdecznie książkę polecam. I cóż, kończę dzisiejszy odcinek. Kolejny już w przyszłym tygodniu, tak więc dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego. Trzymajcie się, no i cześć.